Nowy dzień jak wymarzony, to znaczy zimno jest jak jasny gwint, ale pięknie, cudownie, jest słońce, nie wieje. Zobaczcie, Bałtyk pokrywa tutaj Kra. Tam na wysepkach archipelagu sztokholmskiego miasto i jego centrum. Ja jestem jeszcze w administracyjnym obrębie Sztokholmu, ale kiedyś to było całkowite odludzie. I właśnie to odludzie wybrał sobie na siedzibę jeden z najwybitniejszych szwedzkich artystów, jeden z najlepszych światowych rzeźbiarzy w ogóle, niejaki Carl Niles. Człowiek, który zmarł w roku 1955, przyjaźnił się z największymi, był asystentem Rodena. Rodin był jego mistrzem rzeźby. Tutaj mieszkał i tutaj dzisiaj mamy Niles Garden. Chyba ta wymowa słowa ogród po szwedzku nie jest w wykonaniu najlepsza, ale wybaczcie, lekcję szwedzkiego dopiero biorę. Zatem co to wszystko jest? To jest po prostu muzeum na świeżym powietrzu i nie tylko. I rzeźby jakie? No po prostu genialne. Jeśli pytacie się o mojego ulubionego rzeźbiarza, to bez wahania wymienię Iwana Mestrowicza. Widzę coraz więcej podobieństw między Mestrowiciem a Nilesem. No i nie chodzi tylko o to, że obaj uwielbiali Augusta Rodena. Nie chodzi też o podobieństwo ich sztuki i o to, że żyli w podobnym czasie. Jeśli byliście kiedyś w Splicie i widzieliście dzisiaj muzeum, a kiedyś dom i pracownię Mestrowicza i przyjedziecie tutaj i przyjrzycie się temu uważnie, od razu zauważycie niezwykłe podobieństwa. No tutaj jesteśmy nad samym brzegiem morza i tam jesteśmy nad samym brzegiem morza. Tylko że tutaj to jest Bałtyk, tam to jest Adriatyk. Tam też mamy mnóstwo na Adriatyku wysp, a tutaj mamy wyspy, na których rozlokowany jest Sztokholm. No i artyzm niezwykły. Nie wiem nawet, czy dopasuje się do tego artyzmu tym, co za chwilę zrobię. Warunki są trudne, ale można będzie to określić nazwą minimal art. No nie będzie to pop art, choć coś z pop artu również będzie tutaj. Co mianowicie zrobię? No zrobię coś, co Szwedzi jedzą, ale w nieco odmiennej wersji to będzie. Będą to mianowicie hamburgery, ale hamburgery z łososia, którego świeżutkiego jadąc tutaj zakupiłem. Mało rzeczy do robienia, chodzi tylko o to, jak to zrobić. Zaczynamy od bułki, zwykłej bułki do hamburgera. Też ją kupiłem przed chwilą. To jest brioszka, czyli bułka słodkawa, gdyż taka właśnie mi w hambuksach najbardziej pasuje. I co najpierw? Na suchej patelni, w ogóle będziemy dzisiaj działać wyłącznie na suchej patelni, ona musi się leciutko zrumienić z obu stron. Mili gospodarze przynieśli mi w międzyczasie kubek z kawą, co jest o tyle ważne, że ta kawa jest gorąca, więc mogę grzać dłonie. Chwała Bogu, że nie wziąłem noża o metalowej rękojeści, gdyż gdybym go trzymał przez parę minut, potem pewnie odrywałbym skórę z dłoni. No tak jak w dzieciństwie namówiony, nie tylko zresztą ja, przytknąłem kiedyś język do zimnej klamki. Znacie te numery. Jest z -10, ale jest pięknie, nie wieje. Dobra, tutaj sprawdzamy. Żre, dobrze, widzicie? Nabiera koloru, robi się chrupiąca. Zaraz odwrócimy to na drugą stronę. Ale najważniejsze jest przed nami. Kawał świeżutkiego łososia. On jest ze skórą, ale zaraz go tej skóry pozbawimy. Co trzeba zrobić? Trzeba podzielić to na dwie części. Odcinając skórę, jedną część na razie zachowam. Nóż ostry jak cholera, ale precyzyjnie jest ciężko działać ze względu na temperaturę. Dobra, poszło. To sobie odłożymy. Gdyż ta druga część będzie siekana. Pierwsza też, ale będą siekane na różne sposoby. To mianowicie
trzeba posiekać w grubą kostkę, a to trzeba posiekać bardzo, bardzo dokładnie. Dobra, przewracamy na drugą stronę, tak. Niech złapie i z drugiej temperaturę. Idealmente. Więc, jak się rzekło, zobaczcie. Tutaj robimy coś takiego. Kostka jak do tatara. A to drugie będziemy niemal miażdżyli. W przypadku drugiego kawałka ryby przyjmujemy inną technikę. Po prostu miażdżymy to. To musi być jak najdokładniej posiekane, a w zasadzie na papkę. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy się robi hamburgera z łososia, to nie potrzeba jajek wcale. Łosoś jest kleisty, łosoś jest tłusty, więc to wszystko, mówię o tej części tak właśnie posiekanej, połączy całość. Zresztą sami za chwilę to zobaczycie, o ile mi ręce wcześniej, a w zasadzie dłonie nie odpadną całkowicie. Jezu, jak zimno. W międzyczasie nastąpiła wymiana kuchenki. Tamta po prostu w tej temperaturze nie dawała rady. Na zimnie najwyraźniej gaz w tym kartuszu nie miał ciśnienia. A to jest rzecz szwedzka ze specjalnym zimowym gazem. Prymus, tak się kiedyś mówiło na w ogóle sprzęt do gotowania na zewnątrz. Pamiętacie Państwo pewnie, kiedyś synonimem odkurzacza był Electrolux, bo szwedzka firma Electrolux prawdopodobnie jako pierwsza zaczęła odkurzacze sprzedawać. Synonimem gotowania na zewnątrz i takiej zewnętrznej kuchenki był w Polsce prymus, tak jak na bicykl mówi się w Polsce rower, dlatego że firma Rover kiedyś prawdopodobnie jako pierwsza zaczęła rowery sprowadzać. No więc na prawdziwym prymusie. O, teraz daję. No więc jeszcze raz, bułka. Nóż z łososia, ale to nie ma znaczenia, dlatego że to wszystko będzie z łososia. I teraz niech to się porządnie tutaj przyrumieni, bo to ledwo jest muśnięte. No ten gaz po prostu wziął i przestał działać w tamtej butli. A tutaj zobaczcie, tutaj już jest rzecz niemal gotowa. To mi nie jest do niczego potrzebne. To zmiażdżone, to posiekane grubo. I teraz trzeba to wszystko wymieszać, ale też doprawić. Czym doprawić? No nie chciałem tutaj krzątać się za bardzo po sklepach, więc kupiłem tylko łososia i bułki, a to wziąłem z Polski. Mam ze sobą mieszankę ziół tajskich. To jest kapitalna rzecz, dlatego że w środku jest między innymi kolendra, jest chili, jest trawka cytrynowa i to doda temu wszystkiemu takiego orientalnego aromatu. Dlaczego orientalnego? No Miles był artystą szwedzkim, ale był artystą światowym. Zresztą tak samo jak Mesztrowicz. Mieli wystawy na całym świecie, więc kuchnia z całego świata nie była im obca. Dobra, teraz żeby się to nie spaliło. Ok, działa. Kolejna rzecz, mianowicie nieco imbiru. Nie będę tutaj w tej temperaturze tarł świeżego imbiru. Użyję nieco imbiru suszonego. On też przymarzł, ale zobaczcie, to się zaraz tutaj ładnie rozejdzie. I użyję jeszcze nieco trawki cytrynowej, również suszonej. Użyję trochę soli i użyję trochę sosu sojowego. I to wszystko. I będę to dokładnie za chwilę mieszał. I teraz po prostu wyrabiamy to tak, by się dało formować. Gorące i lekko chrupiące z patelni zdejmujemy, okruchy pieczywa z patelni zsypujemy. Nie wlewam na patelnię żadnego tłuszczu. Łosoś jest rybą wystarczająco tłustą i jest kleisty, więc zobaczcie, można w ten sposób uformować hamburgery i usmażyć je na patelni bez tłuszczu. Wszakże takiej, która nie przywiera, no więc pokrytej jakąś teflonową warstwą. Trzeba trochę włożyć siły w to, by to uformować i pamiętajcie, to jest ryba. To nie może być przesmażone, więc robiąc w ten sposób poradzicie sobie doskonale. I zobaczcie, sucha, gorąca patelnia. Smaży się.
I kolejny. To właśnie dlatego część łososia jest tak bardzo drobno posiekana. Ona stanowi niejako lepiszcze, to ona to wszystko skleja. A reszta grubiej, no po to byśmy czuli ryby konsystencję. To się dzisiaj beznadziejnie nazywa, nie wiem dlaczego również w Polsce, tekstura. Ale to jest ohydne słowo. Konsystencja po prostu. No i kładziemy. Zobaczcie, bez tłuszczu, cak, cak, z obu stron. Będzie dobrze. W ogóle się nie rozpada i żre tak, jak powinno żreć. Oczywiście stopień wysmażenia zarówno rybnych hambuksów, jak i mięsnych zależy od waszego uznania, ale apeluję, nie przesmażajcie tego, na miły Bóg. No, skoro jemy grawlaksa, skoro jemy sashimi, skoro jemy sushi z rybą również, no to po co przesmażać takiego dobrego łososia? To za chwilę będzie w porządku. Ja sobie tutaj muszę zrobić też porządek, mianowicie, dobra, to dosmażymy za chwilę. A teraz co robimy? Teraz przygotowuję. One jeszcze są, widzicie, paruje. Jeszcze są ciepłe. Przygotowuję bułki. Trzeba je polać odrobiną. On też zamarzł, tak jak gaz? Nie. Odrobiną sosu słodko-kwaśnego. To jest sos słodko-kwaśno-pikantny. I on jeszcze, poza tym, że musi się tutaj znaleźć, on jest po prostu zamknięty. To o to chodzi. To znajdzie się za chwilę również na hambuksach. Dobra. Troszeczkę tu. Zaraz to będę rozsmarowywał. Troszeczkę tutaj. I teraz co ważne, dopiero po przewróceniu niech to się w takiej kąpieli tutaj popluska. O, właśnie tak. Dobra, sprzątam. Ten sos ścieka i w kontakcie z patelnią karmelizuje się, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi. To jest ten smakowy twiścik. Zobaczcie. Tak to ma być. I jeszcze raz zobaczcie. Sucha patelnia, bez tłuszczu. W środku nie ma żadnego jajka. Dobra. To będzie za chwilę do zdjęcia. A teraz musimy... Dobra, może być ta sama łopatka. Musimy rozsmarować po całej powierzchni chrupiącej brioszki tenże sam sos. Za chwilę będę to wszystko montował. Jeszcze tylko pokroję sobie w plasterki cebulę. I składamy. To jest bułczane dno. Czyli, zobaczcie, to zamarzło. Może na dnie jest bardziej wiotka. Rukola jest. Wziąłem rukolę, ona jest pikantna, ale możecie jakiejkolwiek innej sałaty użyć. Teraz nieco cebuli. Cebula czerwona albo biała, taka jest na surowo lepsza. Trochę świeżo zmielonej soli. I pierwszy hambuksik tutaj wyląduje. O. I co teraz? I teraz powtarzamy. Czyli zaczerpniemy z dna nieco niezamarzniętej rukoli. Teraz znowu trochę cebuli. Teraz znowu trochę soli. I co? I znowu hambuksik. Bardzo proszę. I zaraz rzecz zakończymy mianowicie spinając to jakąś klamrą. No powinna tutaj flaga szwedzka być na samej górze, ale i w ten sposób rzecz mamy. No to oczywiście nie jest tak piękne jak rzeźby Millesa, ale to jest międzynarodowe, ale też szwedzkie w swojej istocie ze względu na najważniejszy składnik. No sami zobaczcie, czyż to tutaj nie pasuje idealnie? Pasuje. Ogrody są w dole, a tutaj na wzgórku dom
artysty. On wygląda identycznie jak wtedy, gdy Miles z żoną Olgą w nim mieszkali. Dzisiaj to rzecz jasna również muzeum. Nie będziemy robić dokładnej monografii domu artysty, zresztą mam nadzieję, że kiedy zawitacie do Sztokholmu, to przyjedziecie tutaj na własną rękę, bo naprawdę jest co oglądać. No ale kilka rzeczy z tych niezwykłych wnętrz muszę pokazać. No to jest pracownia artysty. Powiecie, a czemu taka wielka? Czemu taka wysoka? Czyżby ten człowiek cierpiał na manię wielkości? Moja odpowiedź jest nie. Kiedy się tworzy ogromne rzeźby, trzeba mieć przestrzeń. No bo czego taka rzeźba wymaga? No wymaga konstrukcji niemal murarskiej. No trzeba postawić rusztowanie i zobaczcie, jaki człowiek jest przy czymś takim maleńki. No popatrzcie się. Tutaj jest właśnie rzeźba i człowiek i rusztowanie. To jest właśnie w tym wnętrzu zrobione. Oto sala pompejańska i to wnętrze również kojarzy mi się niezwykle z siedzibą Mesztrowicia w Splicie. Tutaj mamy część całkowicie prywatną, która wygląda identycznie jak w czasach Milesa, mianowicie kuchnia i pokój śniadaniowy. Żona Milesa, Olga, była doskonałą malarką, portrecistką i ona sama zdobiła te płytki w stylu niderlandzkim, flizy, jakbyśmy w Krakowie powiedzieli, azulejus, jakby powiedzieli w Portugalii. No i co oni robili? No jedli śniadanie właśnie tutaj, w tym miejscu, przy tym stole, patrząc się na Bałtyk, który dzisiaj niemal zamarza. Przy każdym porządnym muzeum powinna działać restauracja, a że to jest muzeum porządne, więc mamy również lokal. No tutaj wystawione zimne rzeczy, świeżo robione, no ale zobaczcie, to jest absolutna szwedzka klasyka, czyli ciemny chleb, jajko na twardo, krewetki i bardzo dużo koperku. Tutaj mamy otwartą kuchnię i dzienną ofertę wypisaną. Szwedzki to nie jest język, którym najlepiej władam, ale zobaczcie na ten napis z ceną 145 koron. No rozumiem, svensk fisk to musi oznaczać szwedzka ryba. No i właśnie w to wchodzę. No pewnie, że szwedzka ryba. Oprócz dania głównego zamówiłem jeszcze zupę, no bo jakże w takim mróz bez zupy, to jest kremowa, spieniona bardzo ładnie, jak cappuccino. Zupa chyba ziemniaczana, jak zrozumiałem z inskrypcji. Tak. Bardzo przyjemna ziemniaczanka na mleku. Krupiące krutoniki, czyli grzaneczki. No a to, zobaczcie, jak niezwykłą intuicją się wykazałem. No bo jaką to ma formę? No hamburgera właśnie. Wygląda jak nasz kotlet mielony, a jest z ryby, to już wiemy, fisk, ale z jakiej ryby? Sądząc po kolorze, to jest po prostu łosoś. To jest też namoczona w mleku bułka, zdaje się, opanierowane, usmażone. Pachnie wyraźnie dużą ilością białego pieprzu, którego Szwedzi używają jakże często w obfitych ilościach. Ekstra rzecz. Jeszcze mam tutaj, jak to? Tutaj właśnie chrupkie pieczywo, wodę. O, coś wam powiem. Szczęśliwy jestem. Nazwa archipelag sztokholmski nie jest przypadkiem, bowiem to miasto naprawdę leży na wyspach wielu. Ta jest z historycznego punktu widzenia najważniejsza, Gamla Stan. To wyspa, na której leży Stare Miasto. To wyspa, na której mieści się ten oto budynek, czyli Pałac Królewski, bo przecież Szwecja to stara, dobra monarchia. Kiedy pogoda lepsza,
miejsca. Warto pomiędzy tymi wyspami popływać. Są specjalne taksówki, są rejsy, ale ja tu jestem po to, by pokazywać wam rzeczy, których w przewodniku zwykłym nie znajdziecie. No i właśnie za chwilę takie miejsce, a na razie miejskie jądro. Czy to jedzie król? Nie no, król tutaj jeździ komunikacją miejską. W tym miejscu należy się konstatacja, w zasadzie oczywista, ale jakże często bardzo trudno oczywistości sobie uświadamiamy. Otóż tutaj od kilkuset lat nie było żadnych działań wojennych. To miasto wygląda tak, jak człowiek chciał, żeby wyglądało. Tutaj mamy po kolei wszystkie historyczne warstwy, bez żadnych zniszczeń, bez żadnej odbudowy. Tak się składa, że w Europie w podobnej sytuacji mamy tylko dwa kraje, mianowicie Szwecję i Szwajcarię. Czy to oznacza, że kraj, ażeby nie ucierpiał od żadnej wojny przez stulecia, musi na S się zaczynać jego nazwa? Ciekawe. Jestem pierwszy raz w Sztokholmie. Tak, w Szwecji byłem wiele razy, ale nigdy w Sztokholmie. No i z czym mi się te widoki kojarzą? Z jakim innym miastem? No trochę to przypomina Hamburg. Wspaniała jest ta łączność miasta z wodą. Te mosty, te kanały, architektura podobna. Ale jaka różnica? Hamburg niemal w całości zmieciony z powierzchni ziemi podczas II wojny światowej. Odbudowany częściowo, no ale nie wygląda tak jak dawniej. A tutaj, jeszcze raz to podkreślę, wszystko stoi tak jak stało i wygląda właśnie tak. Jestem na sztokholmskich przedmieściach, ale od dawna powtarzam, że przecież nie wszystko, co wartościowe, musi skupiać się w centrum. Przyjechałem tutaj specjalnie i zaraz zobaczycie dlaczego. To jest właśnie to miejsce, do którego przyjechałem specjalnie. Na początku wydaje się, że jesteśmy w sklepie, no bo mamy tutaj książki, mamy kombucze, mamy napoje, mamy mąki, płatki, tutaj lodówkę z produktami organicznymi, na przykład jogurt, mleko, sok jabłkowy, piwo również organiczne. Mamy przetwory, tu jest kimchi, ale kawałek dalej na przykład kwiaty czarnego bzu i maliny. No ale chodźmy kawałek dalej i zobaczymy, że to nie jest tylko sklepik. Sklepik tak naprawdę jest dodatkiem do tego. To jest restauracja. Nazywa się ona Paul Taylor. I to miejsce jest pionierem restauracyjnego ruchu, który każe nie marnować jedzenia. Czegoś, co z anglosaska nazywa się zero waste. Drogie panie, szanowni panowie, przed wami Ruth Osborne, czyli pionierka stylu zero waste. I said that you are one of the pioneers of the zero waste. Oh, thank you. I appreciate correct. that. Absolutely. Great. Let's take it. But what it means in restaurant life, zero waste? We know what it means at home, but how it works in restaurant? I think restaurants are remarkably similar to home life in that you're always trying to conserve as much as possible because, I mean, even more important in a restaurant is the bottom line. Yeah. You need to run a restaurant and to keep employing your staff, you need to make a profit. And the more items that you can use and the more bits of every item you can use, the smarter it is for your economy. It also, we have found, really inspires creativity in the chefs because if you have to think about how to use every little bit and you don't just throw away the things that get hard, it generates really great conversation and it allows people to super develop their culinary skills and kind of opens people's eyes. And from a front of house perspective, it really allows you to tell interesting stories and it can really engage with the customers. So it allows them to then be like, oh, it's nice to shock and surprise as well as to comfort people when they come in. If it's delicious and it really gives them food for thought, I think that's a total win-win for everyone. What kind of cuisine you offer here?
Here at Paul Taylor Lanthandle, we focus entirely on local produce. We work incredibly seasonally. We import as little as possible, and everything is organic. So there are a lot of Swedish flavors and a lot of sort of classic dishes with a twist. But we also look at trying to make Asian-inspired dishes, Italian-inspired dishes, but with Swedish produce that we can access from farms locally. In the winter, it's obviously more of a challenge. Of course. Because the weather doesn't allow us for growing incredible produce through December in Sweden. But again, that inspires the creativity in the chefs, and we build a bank of recipes and ideas that we can expand and change as we choose. Mainly local products. It means that you are not working with, I don't know, asparagus from Chile or Peru in the winter time, or strawberries from Spain early spring. So asparagus local. Super local, very short season. It means that quite often we end up celebrating a product. We have a season in Gotland, which is an island just south of Stockholm, which has a wonderful strawberry season. And when we can get those strawberries, man, they're on the menu and we love them, and the whole of Stockholm goes wild for them. But the minute they're gone, we don't say, oh, we're going to import some strawberries. We go, it's blueberry season, and we really go with what's we've got right here. But also to promote the reduction of waste, we work with local big shops and supermarkets who have a huge waste problem. That's very interesting. And we take their produce and turn it into products. So occasionally we will have raspberries or strawberries on the menu. We call them rescued raspberries, and they're things that otherwise would have gone into the trash that we turn into something delicious. And we have like raspberry vinegar, for example, year round here. And that raspberry vinegar will be made from a product that was otherwise going to go in the bin, and we've given it a new life somewhere else. It's so interesting that I'm dreaming about an example on a plate. Is it possible? I think we can work something out for you. Please organize something. Please. No problem. Praktyczna ilustracja tego, o czym tu mówimy. No, robią bardzo często w tym lokalu curry i zostaje im sos. Czy wylewają ten sos? Nie. Tworzą na jego bazie nowy komponent. Zobaczcie tutaj. To jest crème fraîche, czyli taka lekko ukwaszona śmietanka we francuskim stylu. Ale właśnie crème fraîche jest z dodatkiem owej curry pozostałości. Tak, bardzo wyraźny curry smak, doskonałe. Robią ceviche. W ceviche są również pikle. I tutaj jest piklowana marchewka. No po prostu zostało jej nieco, więc znowu jest to komponent do nowego dania. Co mamy oprócz tego? Mamy oprócz tego rodzaj takiego grochu. To jest coś pomiędzy ciecierzycą a groszkiem. I mamy jędrne, nieprzygotowane, świetne. Mamy pieczoną kapustę i mamy słodkowodną rybę. I tak naprawdę bazą smakową tego jest coś, co było podawane wcześniej. Chodzi o to, by rzeczy nie wyrzucać. I takie rzeczy mogą być naprawdę doskonałe. I takowe właśnie są. Jeśli nigdy nie próbowaliście najprostszego przykładu zero waste, to spróbujcie. Wyszorujcie ziemniaki, obierzcie łupinę i upieczcie ją. A obrane ziemniaki zużyjcie do pire. Pieczone łupiny z ziemniaków. Wydaje się to rzeczą więzienną całkowicie, a tymczasem jest to rzecz wspaniała. A to jest naprawdę wyborne. Na koniec proponuję wizytę w dzielnicy muzealnej. Muzeów jest tutaj wiele. Chyba najsłynniejsze to ten budynek. Co się kryje w tym budynku? Słynny okręt Waza, wydobyty z tego akwenu, zatonął zaraz po zwodowaniu. Niestety muzeum ostatnimi czasy jest zamknięte, no ale są takie, które gości przyjmują. I to nie byle jakie. Zresztą zaraz zobaczycie szyld miejsca, do którego zmierzam, i już będziecie wiedzieć, o co chodzi.
to. Pewnie się Państwo domyśliliście, ale jest to Muzeum Alkoholu. W tym miejscu mamy ekspozycję stałą, poświęconą wszystkiemu temu, co służy do picia i co ma procenty. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem wódki. Rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, ale tak naprawdę na świecie jest tylko kilka nacji, które robią dobrą, czystą wódkę, albo też w ogóle robią jakąś wódkę. No są to Szwedzi, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, no i w zasadzie tyle. Ta tradycja jest tutaj bardzo pięknie ilustrowana. Zobaczcie Państwo na przykład na ten przyrząd. Wygląda jak samowar, ale nie. To jest wynalazek do czegoś, co nazywamy szwedzkim stołem, czyli stół z kanapeczkami, różnymi daniami do nakładania sobie samemu, a skoro samemu sobie różne rzeczy nakładamy, to również samemu sobie nalewamy. Tam w środku pojemniki, kraniczyki i kieliszeczki. Tutaj mamy, no zresztą to jest muzeum interaktywne, mamy tutaj ilustracje różnych szwedzkich przyjęć. No to się odbywa o innej porze roku, ale pewnie odbywało się gdzieś w połączeniu z takim anturażem, bo to jest historia wakacyjna, a tutaj mamy właśnie wakacyjną przyczepę. Jeśli mówimy o procesie destylacji, no to zobaczcie Państwo na to. To się nazywa Bacchus, jakże słusznie. I to jest kolumna do destylacji. Kolumna wspaniała, wielka. No i w takich kolumnach kiedyś alkohol destylowano. Zresztą, żeby alkohol zrobić, czasami wystarczy mieć tylko jakieś płody lasu na przykład. I tutaj domowe sposoby na zrobienie tegoż właśnie. No na przykład mamy hibiskusa i zalewamy go wodą, zasypujemy cukrem. Podobnie postępujemy na przykład z kwiatami czarnego bzu albo z jakimiś innymi rzeczami typu jagody i mamy fermentację i to wszystko da się wypić. Tutaj można chodzić bez końca, ale ta ekspozycja stała, bo są jeszcze dwie sale z ekspozycjami czasowymi, to nie wszystko. Powiedziałem, że muzeum jest interaktywne, a interakcja musi dotyczyć wszystkich zmysłów. Powiedziałem przed chwilą, że te owoce trzeba zalać wodą, ale oczywiście nie miałem na myśli wody z kranu. Miałem na myśli aquavitae, czyli wodę życia. Powiedziałem też, że muzeum jest interaktywne i działa na wszystkie zmysły. No działa, bo tutaj mamy restaurację, więc również smak oraz węch jest edukowany. Mamy restaurację i możemy też degustację rzeczy tylko do picia tu zaordynować. Zacznijmy więc od rzeczy do picia i w dodatku od rzeczy, które zostały zrobione z surowców z tej wyspy. Na tej wyspie rosną drzewa owocowe, również jabłonie. Należą one do króla, więc trzeba się było monarchy spytać, czy można je zebrać. Skoro pozwolił, to tutaj na miejscu zrobiono z tego cydr. Pachnie doskonale. Kapitalny rzemieślniczy cydr. Jest wytrawny, ale nie przerażająco wytrawny. Nie jest sztucznie nagazowany. No to jest po prostu doskonały cydr. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Szwecja jest również krajem winiarskim. Tak, jest wpisana na listę krajów winiarskich. Oczywiście winorośl nie rośnie w okolicach Kiruny, tylko w Skanii na południu. Mam przed sobą wino zrobione ze szczepu Solaris. To jest hybryda powszechna również u nas. Pochodzi to wino z pierwszej zarejestrowanej oficjalnie w Szwecji winnicy. To zdaje się było w roku 1999. Czyściutki, owocowy nos. Wino jest tylko ze stalowego tanka, bez udziału beczki zrobione.
No i również jest to ekstra rzecz. Dobra, teraz talerz. Na talerzu mamy selerowe wariacje. To znaczy, to jest pire z selera, to jest również seler w płatkach, duszony. Sos jest robiony na bazie pieczonego selera, a to ciemne, co tutaj widzicie, to są okruchy miejscowego żytniego chleba. Ten chleb był uwędzony, więc kompozycja jest jeszcze dopełniona piklowanymi cebulkami i już wam mówię, jak smakuje. Ekstra. Seler jest u nas niedocenianym warzywem. Wystarczy już tylko do Austrii pojechać, by tam skonstatować, że niemal w każdy piątek podają kotlety z selera. Seler wcześniej podgotowany, pokrojony w plastry, następnie panierowany i smażony. No ale to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Zresztą jak robicie zwykłe ziemniaczane pire, to wystarczy tam dodać właśnie nieco selera korzeniowego, bo o nim mówimy, i potem to wszystko gładziutko ugnieść. Świetne. Ponieważ to nie jest mój pierwszy posiłek dzisiaj i porcja nie jest maleńka, więc coś dla lepszej konkorcji żołądka. Coś na trawienie. Mówiłem aquavite, woda życia. No więc aquavit. W Skandynawii tym mianem nie określa się czystej wódki. Czysta wódka to po prostu wodka. Natomiast na bazie tejże wódki robi się napoje, które są aromatyzowane, najczęściej kminkiem i anyżem. I to jest właśnie aquavit. Mam go tutaj w takim kieliszeczku. Pachnie niemal jak alasz. Zupełnie zapomniany napój. Siekiera motyka, piłka alasz, przegra wojnę głupi malarz. Tak się śpiewało w czasie wojny o Hitlerze. Alasz, czyli właśnie kminkówka. Życie od razu staje się piękniejsze. Moi drodzy, Sztokholm, seler, aquavit i ja. Cóż za cudowne połączenie.